W dzisiejszym odcinku bierzemy na warsztat balerinę w stylu Princess Nails. Pokażemy, jakie błędy najczęściej popełniamy przy przedłużaniu w tym kształcie oraz w jaki sposób poprawnie go wykonać. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj naszym gościem jest Monika Muszyńska. Cześć kochani. Przyjechała do nas z Holandii, jest naszym dystrybutorem, instruktorem, a dzisiaj będziemy rozmawiać na temat kształtu. Balerina, Konkretnie porozmawiamy o jego błędach. ile można zrobić błędów w balerinie. Zaraz sami się przekonacie. Zaczynamy! Naturalną płytkę odtłuścimy cleanerem fioletowym, zaaplikujemy Acid Free Primer. Jako baza posłuży nam Perfect Base. Do stworzenia żelu z kolorowymi drobinkami użyjemy żelu Easy Shape Milky Pink i efektów Pixel Effect Kopciuszek, efekt syrenki, ten klasyczny, Glass Me Rainbow i Glamour Silver. Całość nabłyszczymy tip-topem. Żel rozłożymy pędzlem w rozmiarze 4, a linię światła wyrównamy pędzelkiem Master Nail Art 007. Narzędzie Mixing Tool posłuży nam do wymieszania mieszanki żelu z efektami. Kształt opracujemy pilnikiem o gradacji 100 na 180. Powierzchnię żelu wygładzimy bufferem o gradacji 180 na 220. Kopytkiem odepchniemy skórki przed nałożeniem tip-topa. Miękkim pędzelkiem Cupcake Brush odpylać będziemy nadmiar pyłu po piłowaniu. Paznokcie naszej modelki przygotowaliśmy już wcześniej. Skórki usunęliśmy frezami i wycięliśmy nożyczkami. Usunęliśmy również masę żelową. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak to dobrze zrobić, to zapraszam do odcinka Jak zdjąć masę żelową lub hybrydową. 3 sposoby na usuwanie. Przygotowaną wcześniej płytkę odtłuszczamy fioletowym cleanerem. Aplikujemy Acid Free Primer i malujemy tak jak zwykłym lakierem. Pędzlem Gel Brush numer 4 wcieramy dokładnie niewielką ilość bazy Perfect Base i utwardzamy przez 60 sekund w lampie Multi-LED. Błąd numer 1. Niezamknięta do końca forma. Jak pracować prawidłowo? Przedłużać będziemy do numeru 4, dlatego zamykamy formę całkowicie o jedno oczko dalej niż długość docelowa, czyli na numerze 5. Błąd numer 2. Zły kąt położenia formy. Zbyt mocno podłożona forma do góry lub zbyt mocno podłożona forma w dół oraz nierówno zaklejone skrzydełka. Jak zrobić to prawidłowo? Formę podkładamy delikatnie w dół i sklejamy równo skrzydełka. Princess Nails to paznokcie, którymi nie pokardziłaby żadna księżniczka. To paznokcie skrzące się milionem drobinek i skierek. Wykonuje się je zazwyczaj w kolorze różowo-przeźroczysto-naturalnym i w środku jest bardzo dużo drobinek. Jeżeli nie macie takiego żelu z drobinkami jeszcze, ponieważ Indigo pracuje nad nim w pocie czoła i myślę, że niebawem się pojawi, to wtedy trzeba sobie takie drobinki samemu wymieszać, więc bierzemy ozdoby, bierzemy żel, mieszamy i mamy czym pracować. Wykładamy na paletę żel Milky Pink, następnie narzędziem Mixing Tool nabieramy odrobinę kopciuszka, syrenki, Glass Me Rainbow i Glamour Silver. Mieszamy na paletce tak długo, aż powstanie gładka masa. Tworzymy szkielet naszą brokatową mieszanką. Paznokcie przedłużać będziemy do numeru 4 na formie. Balerina to kształt zarezerwowany dla przedłużonych, długich paznokci, ponieważ gdybyśmy chcieli zrobić krótką balerinę, to wyjdzie nam taki zwężony kwadrat. Z kolei gdybyśmy chcieli zrobić balerinę na naturalnej płytce, raczej nam się nie uda, ponieważ paznokcie zazwyczaj rosną w dół i nie będzie to dobrze wyglądać. Błąd numer 3. Nieprawidłowo rozłożony żel, rozłożony pod kształt migdała, czyli końcówka jest zaokrąglona oraz krawędź nie dochodzi do krawędzi naturalnego paznokcia. Jak to zrobić prawidłowo? Krawędzie muszą wychodzić razem ze wzrostem naturalnego paznokcia na prosto. Rozkładając żel, od razu tworzymy kształt baleriny. Utwardzamy przez 90 sekund w lampie Multi-LED. Pamiętajmy, że kiedy mieszamy sobie nasz ulubiony żel z drobinkami, ozdobami, to czas polimeryzacji z automatu musimy wydłużyć, ponieważ te drobinki będą nam raz, że odbijać światło, a dwa, że przysłaniać te głębsze warstwy żelu. Więc nie chcemy żadnych niespodzianek. Żel musi mieć więcej czasu, żeby się dobrze utwardzić i wtedy na spokojnie nie musimy się przejmować, że podczas piłowania spotka nas jakieś zaskoczenie. Ściągamy formę z paznokcia, delikatnie dociskamy palcami po bokach i ściągamy do dołu. Następnie niewielką ilością mieszanki żelowej przesmarowujemy szkielet, tworzymy w ten sposób warstwę poślizgową.
Błąd numer 4. Niepoprawne budowanie żelem. Chaotyczne rozkładanie materiału, zbyt mocne dociskanie pędzla i tworzenie wgłębień powierzchni żelu. Jak to zrobić prawidłowo? Nakładamy jedną dużą kulkę żelu w połowie długości naturalnego paznokcia i rozkładamy delikatnie, pulsacyjnie do skórek i w kierunku wolnego brzegu. Jeśli w międzyczasie zabraknie nam produktu, dokładamy kolejną kulkę. Błąd numer 5. Niepoprawna budowa. Brak apeksu i zbyt dużo produktu na wolnym brzegu. Żeby pracować prawidłowo, wyrównujemy powierzchnię, pionowo wbijamy pędzelek w żel, tworzymy apeks. Żel przesuwamy prawie w powietrzu, niteczkami na prawo i lewo, w dół, aż do wolnego brzegu. Utwardzamy przez 90 sekund w lampie multi-LED i przecieramy warstwę lepką cleanerem Wipe Off. Błąd numer 6. Nieprawidłowo opiłowany kształt. Piłowanie pod złym kątem. Jak prawidłowo piłować? Pilnik trzymamy prostopadle do powierzchni, piłujemy pod delikatnym kątem względem osi palca, kontynuując kształt baleriny. Błąd numer 7. Zbyt mocno spiłowany apeks. Jak wygląda prawidłowy apeks? Opiłowujemy materiał przy skórkach i przechodzimy do apeksu, piłujemy pod delikatnym kątem w dół, aż do wolnego brzegu. Apeks powinien znajdować się między 1/3 a połową naturalnego paznokcia. Błąd numer 8. Zbyt mocne piłowanie w okolicy linii stresu i przepiłowanie krawędzi, przez co paznokieć może się złamać. Aby pracować prawidłowo, piłujemy długimi, delikatnymi ruchami pilnika na prosto. Nie bujamy i nie dociskamy. Błąd numer 9 to wygięcie pilnika, które powoduje zły nacisk na paznokieć w trakcie piłowania wolnego brzegu. Aby pracować prawidłowo, trzymamy palec na pilniku w miejscu, w którym będziemy piłować. Pilnik trzymamy równolegle do paznokcia, od apeksu do wolnego brzegu. Piłujemy od jednego boku do drugiego, nie odrywając pilnika, do momentu, aż powierzchnia będzie gładka i równa. Błąd numer 10. Ułożony pilnik pod skosem w trakcie piłowania krawędzi. Jak pracować prawidłowo? Pilnik trzymamy na prosto względem krawędzi naturalnego paznokcia, ale końcówkę delikatnie piłujemy do góry. Aby wejść pilnikiem trochę głębiej, używamy pilnika metalowego lub slim, aby precyzyjniej wypiłować krawędzie. Całość wygładzamy bufferem o gradacji 180×220 w celu wyrównania powierzchni. Powstały pył odpylamy miękkim pędzelkiem. Przemywamy paznokieć cleanerem Wipe Off, aby pozbyć się resztek pyłu i ewentualnych zanieczyszczeń. Przed nabłyszczeniem paznokci odpychamy skórki kopytkiem. Nakładamy tip-topa na całą powierzchnię przedłużonego paznokcia. Pomagając sobie pędzelkiem 007 wyrównujemy linię światła. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie multi-LED. Tak prezentuje się balerina w stylu Princess Nails. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, jakie drobiny lubicie najbardziej i jak wyglądałby Wasz wymarzony, najpiękniejszy Princess Gel od Indigo. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Dziękujemy, że zostaliście z nami do samego końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!